Czekaliśmy i w końcu się doczekaliśmy. Stoję przy róży Marigold, która normalnie zakwita w takim wyjątkowym czasie, w wyjątkowe święto w Dzień Matki. Ona jest wtedy w pełni kwitnienia. Teraz jest 3 maja, też wyjątkowe święto Matki Boskiej Królowej Polski i ona zaczyna kwitnienie. Zobaczcie, mamy 3 tygodnie przyspieszenia, wyjątkowo wczesna wiosna. 3 tygodnie szybciej niż normalnie. I za chwilę pokażę Wam te róże, które w żywym katalogu róż właśnie już kwitną. Zapraszam. Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe. Witajcie w żywym katalogu róż. Zobaczcie. Wszystkie róże już mają pączki kwiatowe. Ale w następnym filmie pokażę Wam pewien zabieg, który sprawi, że przesuniemy te kwitnienia trochę. Dzisiaj chcę Wam pokazać te odmiany, które już zakwitły jako pierwsze. Zatem prowadzę Was do rabaty z różami pomarszczonymi, czyli kilka odmian Rosa rugosa. Czeka jeszcze jeden film na opublikowanie, mianowicie ocena zimowania tych róż i cięcie wiosenne. On już jest nagrany, ale jeszcze nie zdążyłem go zmontować. Zaczynamy od odmiany Schneeule, czyli najpierw będziemy mieć ogólnie kilka odmian z niskich rugos. Zobaczcie, biała rugosa, która tutaj nam się już rozwinęła. Pierwszy kwiat. Chcę, żebyście zobaczyli w proporcji do mnie, jeszcze ja sobie będę stawał przy każdej róży i żebyście widzieli mniej więcej, jaka ta róża jest wysoka, jaką ma średnicę i to ten element będzie się powtarzał przez cały rok, przez cały sezon w tych filmach. Ja będę stawał przy tych krzewach poszczególnych odmian i będziemy oceniać proporcje, wysokość w stosunku do człowieka. Więc mamy, powiedzmy, około 50 cm krzaki, podobna wysokość, podobna szerokość. Krzew nie był w zasadzie cięty. Tak wygląda. Obok, z tej samej w zasadzie kolekcji, czyli Foxy, tylko tutaj mamy kolor różowy. Mamy jeden krzew, który tutaj nam zaczyna kwitnąć, już tak lekko się osypuje, tak? Ale tutaj zwróćcie uwagę na pączek. On ma taki kształt. Za chwilę zobaczycie inne kształty, bardzo ciekawe, pąków. Zwróćcie też uwagę, że część z tych liści ma takie nietypowe kolory żółte. To się czasem zdarza w rugozach i ja uważam, że nie powinniście robić z tego tytułu żadnych problemów. One raz są, raz nie są. To nie są żadne objawy, które powinny Was niepokoić. Więc podobna wysokość, też około pół metra, podobna szerokość. Tutaj mamy krzewy przycięte, sadzone w tym samym czasie, ale wiosną przycięte, a ten był jeszcze przycinany później. Ten był przycinany jesienią, a ten był jeszcze poprawiane cięcie wiosną. Zobaczycie to na filmie. Podobne tutaj Red Foxy, tylko tutaj jeszcze nam to nie zakwitło, ale kwiatki są mniej więcej takie same, znaczy pąki są mniej więcej takie same jak u Foxy, tylko już widzimy ciemniejsze płatki. Ten kolor, który się pokazuje, jest ciemniejszy, no i bo odmiana jest ciemniejsza. Tu mamy jasny róż, tu mamy typową różową. Wygląd bardzo podobny, tutaj są ciemniejsze liście. Red Fox jest nie tylko ciemniejsza jako kwiat, ale również widzimy też inny kolor, inny odcień liści, troszeczkę może bardziej błyszczący, jeśli go można tak nazwać. Tu mamy typowo jasna zieleń, matowy liść, charakterystyczny dla róż pomarszczonych. Odmiana Pierrette. Zobaczcie, ta ma już zdecydowanie więcej kwiatów i zobaczcie, co ma fajnego Pierrette. Zobaczcie, jaki ma piękny, wydłużony kształt pączka. Tak? Dłuższe te pąki są niż w przypadku Red Fox i Foxy. I kolor jest, tak powiedzmy, pośrodku między Red Foxy a Foxy, ale mamy zupełnie inny pokrój krzewu. Ten krzew jest niski, ale szeroki. Czyli tu mamy bardziej płożący charakter wzrostu. To jest roślina nieprzycinana,
jednoroczna, w tamtym roku sadzona wiosną, a tu mamy rośliny dwie przycinane. Róża przycięta jesienią i druga róża też przycięta jesienią i poprawiona wiosną bardzo późno. I tutaj już widać, że to był troszkę zbyt spóźniony zabieg, bo część tych pędów, które były przycięte późną wiosną, w kwietniu, już tutaj widzicie nie zareagowało, nie odbiło. Już było za ciepło, za sucho i to był za późno zabieg. Dobrze, że zostawiliśmy tutaj kilka tych pędów, one będą stanowiły jak gdyby bazę fotosyntezy dla tej rośliny. Nie straciliśmy rośliny, ale trzeba z tym uważać. Tutaj mamy dwie też niskie, bardzo ciekawe, stosunkowo nowe odmiany. Wielu z Was już zna. Strandperle Amrum. Czym się różni w stosunku do tych poprzednich odmian Rugos ta odmiana? Zobaczcie, jaka ona jest gęsta. Mamy inne ulistnienie, drobniejsze, ale ta chęć krzewienia się tej rośliny, tych rozgałęzień różnych, drobniejszych jest mnóstwo. Dużo więcej niż na tych poprzednich odmianach. Też kwiat już pokazał kolor. Ja osobiście bardziej preferuję kwiaty tej drugiej Strandperle Norderney, dlatego że ten środek wtedy jest taki fajny, purpurowy, ciemniejszy jeszcze od płatków. A tu mamy taki. Już wyczuwamy zapach. Trudno powiedzieć, z której róży to jest. Wyraźnie pachnie ta odmiana. I też mamy roślinę, powiedzmy około 60 cm wysokości. I też ona już jest szersza niż wyższa, czyli troszeczkę bardziej się rozrasta na boki, bardzo ładnie się krzewi. Ta roślina nie była przycinana. Tu mamy tą samą odmianę, przyciętą jesienią. Też pędów jest bardzo dużo, one są fajnie wyprostowane, nie mamy jakichś tam leżących, pokładających się pędów. One są na tyle sztywne, mimo że nie są bardzo grube, na tyle sztywne i jest ich dużo. Zobaczcie, ładnie się zagęszcza krzew i ten ma mniej więcej podobną szerokość, jak i wysokość. Tutaj przez to, że tych pędów jest troszeczkę mniej, one są mocniejsze i liście są większe niż w przypadku tej rośliny, która nie była cięta. Tu mamy roślinę, którą żeśmy jeszcze wiosną poprawili, przycięli niżej i ona jest zdecydowanie najmniejsza, ale też bardzo ładnie zareagowała, fajnie się zagęszcza. Szkoda, że tutaj jeszcze nie mamy rozwiniętego żadnego kwiatka. Dużo pąków kwiatowych, w zresztą podobnej fazie jak tutaj. Tylko tu mieliśmy takie dwa pośpiechy, które nam zakwitły wcześniej. Tutaj tego nie mamy, ale już widać, że troszeczkę inaczej wygląda ta roślina. Mniej zagęszcza się niż Amrum. To zagęszczanie w Amrum mi się niesamowicie podoba. Tu jest trochę tego mniej. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości, czy to jest taka cecha, czy tylko tak się zdarzyło. Tu możemy sobie porównać rośliny przycięte jesienią. Wyglądają podobnie, natomiast tutaj też to jest jakby gęstszy. Tu mamy więcej luzy. Ten pokój mi się bardziej podoba. Natomiast mówię, kwiaty tej odmiany są dla mnie osobiście ładniejsze. I tu mamy znowu odmianę, której jeszcze dodatkowo, że mi ją przycinali wiosną. Ona się dopiero zbiera, będzie kwitła jeszcze później. Zobaczcie, to co jest charakterystyczne dla Rugos. Niektórzy uważają, że to jest przypadłość Rugos. To jest to, zobaczcie, że tutaj tu mamy posadzoną roślinę, a tu mamy już wyrastające pędy. Wiele odmian Rugos ma tą cechę, że wytwarza rozłogi, z których wyrastają nowe pędy, tak? To jest cecha bardzo pożądana, jeżeli chcemy zadarnić jakąś przestrzeń, na przykład skarpę, żeby ją utrzymać, żeby ustabilizować ten grunt, to taka cecha jest pożądana, super. Natomiast jeżeli mamy wąski pasek, jeszcze nie ograniczony żadnymi, powiedzmy, krawężnikami betonowymi, to nam może przeszkadzać, dlatego że ta roślina może nam migrować w inne części ogrodu, czego nie chcemy. I wydaje mi się, że jedną z najwcześniej zakwitających róż, jeśli chodzi o rugozy, jest Dagmar Hastrup. Ona fenomenalnie wygląda, jeśli się ją posadzi w grupie. Może będę miał czas i nagram Wam, jest ona posadzona w pasie drogowym w Szpalerze w gminie Tarnów i wygląda moim zdaniem fenomenalnie. Szczególnie jeśli połączy się ją z jakimiś innymi odmianami, gdzie ona, powiedzmy, będzie troszkę niższa, bo ona będzie dość niską rośliną, pewnie najniższą z tych wszystkich tu Rugos, i
ten jaśniusieńki, jasno-różowy kolor. Coś fantastycznego. No i też wyraźny zapach. Taka pogoda jak dzisiaj, sucha, wietrzna, ona utrudnia to odczuwanie zapachu, dlatego że ten zapach jest wywiewany i trzeba naprawdę bardzo blisko się zbliżyć do kwiatu, żeby poczuć ten zapach. Ta roślina nie była wiosną przycinana, tylko lekko przycięta jesienią, bardzo delikatnie, prawie w ogóle. Natomiast tutaj mamy roślinę przyciętą, zakwitnie później, ale bardzo fajnie się rozkrzewia, zagęszcza. Tutaj mamy taką pustą przestrzeń, prawie martwą. I w rugozach właśnie to jest, że po jakimś czasie to wnętrze krzewu robi się tak jakby suche, dlatego warto co kilka lat mocno je ściąć, żeby zrobić takie zagęszczanie się jak tam. Druga biała odmiana i tutaj weszliśmy już w te odmiany, które będą naturalnie wyższe, dorastać do około powyżej metra, nawet do 2 metrów. Blanc Double Découverte na razie jest niska. Na razie nic nie zwiastuje na to, żeby to była jakaś olbrzymia roślina. Biały kwiat średnio się nam tutaj wykłada. Część tych pędów, zobaczcie, o, zaczyna nam się pokładać. Nie za bardzo przepadam za tym, natomiast tu mamy roślinę przyciętą, wiosną jeszcze dodatkowo skróconą i ona już bije takimi sztywniejszymi pędami. Będziemy to obserwować, jak to się będzie zachowywało dalej. Brakuje nam jednej odmiany, znaczy jednej róży, odmiana Schneehoppe, czyli też biała, więc nie możemy porównać z tymi nieciętymi roślinami. Ta była, tak jak wszystkie w tym rzędzie, przycinana jeszcze wiosną. Czekamy na kwitnienie. Ritausme, bladziusieńko różowa, też jeszcze nie zakwitła. Widać mnóstwo pąków kwiatowych. To, co mi się teraz podoba, to ten kształt. Jest niezbyt wysoka, chociaż ona urośnie. Lekko się pokłada, ale nie tak, żeby nam robić takie gniazda łyse w środku, puste. Fajnie to zagęszczone jest. Mnóstwo pąków czeka na zakwitnienie. Tutaj już kolor pokazuje, ten pierwszy. Nie taki ładny kształt pąka jak w Pierret, pięknie wydłużony. Bardziej taki jak inne rugozy. I tutaj też bardzo ładnie się zagęszcza. Fajnie rośnie tymi pędami. Wygląda, że będzie miała piękny pokrój. Rotesmir dość nisko, szeroko się położyła, ale znowu to, co mi się podoba, nie ma łysych placów. Wszędzie wyrastają nowe pędy, niezbyt grube, więc fajnie się to zagęściło. Będzie kwitła trochę później, chociaż pierwszy kwiatek, pierwsze pąki tutaj już się pojawiają. Ta roślina skrócona wiosną też ładnie się zagęszcza, ale nie aż tak ładnie jak ta, która nie była tutaj cięta. Moje Hamamberg. Niska, szeroka, rozłożysta. Na razie. Zobaczymy, jak będzie wyglądało. Zobaczymy też, jak się zachowa ta roślina, którą żeśmy przycięli. Duży kwiat, pełny kwiat. Owszem, środek widać. On się nam tu może pojawić. Też mocny zapach. Mocny zapach. Moim zdaniem przyjemniejszy niż wielu innych rugoz, dlatego że nie ma tego korzennego odcienia. Bardziej jest taki typowo różany zapach. Ładny. A tutaj też ładnie nam się zagęszcza roślina. Też fajne, mocne, sztywne pędy, ale już widać, że one częściowo się rozchylają na boki, nie rosną tak pionowo do góry. Hansa. Widać mocne pędy, ale widać też, że ten środek robi się łysy. To, co nie lubię. Bardzo pełne kwiaty, w ogóle nie widzimy środka, duże kwiaty. Też ładny zapach, ale nie tak ładny jak moje Hamamberg. Na razie wysokość około 60 cm.
A tu mamy tą roślinę, którą żeśmy potraktowali dość mocno i to dość późno. I zobaczcie, tutaj akurat się udało, że ta roślina fajnie się zregenerowała, mimo że to cięcie było bardzo późne, już było na granicy ryzyka, że może nam z tego już nic nie wyrosnąć, dlatego zostawiliśmy jedną taką tutaj nietkniętą część, żeby chociaż to nam rosło, ale widać, że to się ładnie zaczyna zbierać. Szkoda, że się tak szybko zrobiło ciepło, ona nie miała tego czasu na to, żeby spokojnie ruszać. I tu jest jeszcze jedna rugoza, którą my sprzedajemy jako rugoza NN. Moim zdaniem będzie miała porównywalny kształt, powinna mieć porównywalny kształt do Hanzy, czyli krzewy takie do 2 metrów. Na razie mamy tutaj 60 cm około, też dosyć szeroko, ale sztywne i to, co mi się podoba w niej, nie mamy łysego środka. Wszystko nam się ładnie zagęściło, więc fajnie to wygląda. Równie fajnie wygląda ta róża, która była jeszcze wiosną przycinana. Zobaczcie, idealny kształt, fajnie, równiutko nam na okrągło rośnie, mocne pędy, więc jest szansa, że one będą się utrzymywać sztywno, nie będą się pokładać. Ten kształt krzewu będzie bardzo ładny. Więc na dzisiaj to tyle. Pierwsze kwitnące róże w sezonie 2024 to jest Maygold i rugozy. Za mną parkowe, angielki i wiele innych jeszcze odmian. Zauważyłem, że pierwsze kwiaty też na alkantarze, tak jakieś pośpiechy gdzieś nisko, ale nie uważam, żeby to było już takie początek typowego kwitnienia i będziemy w kolejnych filmach z żywego katalogu róż dokumentować, w jakich terminach zakwitają poszczególne odmiany, jak się to kwitnienie rozwija, jak długo trwa. Także jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się wartościowych i rzetelnych informacji o wielu najciekawszych odmianach na rynku, to oglądajcie te filmy, bo tych informacji będzie coraz więcej. Do zobaczenia.